Ja uważam, że jeżeli korzystać. Ja uważam, Dobra, że jeżeli dobra, korzystasz z jeszcze Etol. raz, jeszcze raz, dobra. No Łukasz, wiesz, że na planie filmowym zdarzają się czasami różne wpadki. To prawda, wpadki zdarzają się w wielu dziedzinach. Na przykład twórcom Etola też się przytrafiła wpadka. Zadzwonił do mnie mój znajomy, który w ostatnim czasie 4 razy przejeżdżał nad autostradą. Nie po autostradzie, tylko nad autostradą wiaduktem. I wyobraź sobie, że otrzymał opłatę. Z jego konta zostały ściągnięte pieniążki za przejazd autostradą. No i co chłopu teraz powiedzieć? Jak mu pomóc? Może chodzić na piechotę, ale ja uważam, że lepiej troszkę gorzej jechać niż nawet dobrze iść, a tak naprawdę wiesz doskonale, że te wirtualne bramownice, które są przy płatnych odcinkach autostrad, ściągają łapią ten sygnał z urządzenia, no i gość musi po prostu się skontaktować ze swoim operatorem Etol. No dzwonił pół dnia i się dodzwonić nie mógł do tego swojego operatora. Nic nie załatwił. No widocznie wybrał niewłaściwego operatora, ja rekomenduję tego. Korzystanie z tego nowego systemu Etol i z aplikacji nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać. Co mają zrobić osoby, które właśnie dojeżdżają do autostrady, bramka jest podniesiona, nie ma oznakowania, że wjeżdża na płatny odcinek autostrady z systemu Etol, nie ma kupionego biletu Etol. Co ma taka osoba zrobić? Jakie jest rozwiązanie? Wchodzą na stronę etol.pl, kupują urządzenie albo montowane na stałe do samochodu, albo przenośne, wpinane do zapalniczki, takie jakie mam ja, ponieważ ja jeżdżę kilkoma samochodami. Rejestrują się w systemie, zasilają konto i jadą. Koniec problemu. Jeżeli na przykład... Konto? Mówimy o pieniądzach, tak? O pieniądzach, tak. Jeżeli pieniądze na koncie się kończą, to też nie problem, bo aplikacja MyCar przypomina mu o tym, że jest konieczność zasilenia konta. Koniec. I wszystko to się odbywa automatycznie. Zapominamy zupełnie o działaniu tego systemu. Absolutnie tak. A co jeśli nie chcę kupować dodatkowego urządzenia, tylko chcę korzystać z tej tradycyjnej, państwowej aplikacji Etol? To musisz pamiętać o tym, żeby mieć naładowaną w pełni baterię, ponieważ poniżej pewnego poziomu baterii, naładowania baterii aplikacja nie zadziała. Musisz mieć dostęp do sieci, a z tym na autostradach bywa przecież różnie. No tak, musisz mieć włączoną usługę lokalizacji i nie możesz mieć włączonej również tej optymalizacji baterii. No wydaje się to wszystko być bardzo skomplikowane, a właśnie jak się połapać z tym? Na której autostradzie obowiązuje system Etol? Gdzie się rozpoczyna naliczanie tej opłaty? Jak się w tym połapać? Słuchaj, bardzo prosto. Wejdź sobie na stronę etol.pl i tam masz, Łukasz, wszystko bardzo dokładnie, bardzo klarownie rozpisane. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to my mamy naprawdę super sprawnych, kompetentnych operatorów. Nawet można zadzwonić i porozmawiać. Wchodzisz sobie, dzwonisz, wszystko Ci wyjaśnią. Na forach internetowych trwa burzliwa dyskusja na temat nowego systemu Etol. No i jeden z internautów napisał, że otrzymał do domu dodatkową notę obciążeniową i się pyta właśnie, czy ma zapłacić dodatkową opłatę za przejazd autostradami. No rzeczywiście, czasami występują takie lekkie zamieszania, ale jeżeli ma notę, to ta nota potwierdza to, że przejazd jest po prostu opłacony. Jest wszystko ok. Maciek, muszę przyznać szczerze, że trzeba mieć naprawdę łeb na karku, aby korzystać z nowego systemu Etol, a przy tym wszystkim nie zwariować. Ale możesz skorzystać, słuchaj, z etol.pl od firmy Tekom Technologia.